Szanowni Państwo, końcówka Adesari. Jesteśmy tutaj ze zwycięzcami, jesteśmy już po ogłoszeniu wyników. Dzisiaj koncert laureatów, czyli już koniec. I jak zwykle podsumowujemy festiwal z panem Wojciechem Maciejowskim, sekretarzem jury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zawsze z panem rozmawiamy na końcu. Zawsze próbujemy wyciągnąć jakieś wnioski z tego, co się wydarzyło, ale najpierw spróbujemy podsumować też pana udział w tym konkursie i przypomnieć, który raz pan jest sekretarzem, no i jak się zaczęła pana przygoda z konkursem. No ja z konkursem jestem związany praktycznie od początku, bo jestem laureatem drugiej edycji tego konkursu. To był 88 rok, a od 99 zapraszany byłem do prac jury przez profesor Łazarską i od kilku już edycji jestem sekretarzem, przygotowuję program cały, także jak taką opiekę merytoryczną sprawuję nad konkursem. To jest, dzięki temu myślę, mogę sobie pozwolić na pewne spostrzeżenia i jestem dumny z jednej strony i bardzo się cieszę, że ten konkurs cały czas ewoluuje, że cały czas się rozwija. Tak jak pan powiedział, dzisiaj kończymy konkurs, ale właściwie nie konkurs, kończymy edycję, bo my już właściwie podczas tego konkursu spisaliśmy sobie różne uwagi, które byśmy chcieli wprowadzić w kolejnej edycji, także to jest taki proces ciągły, jeden się kończy, ale w tym czasie my już przygotowujemy właściwie następny konkurs. Myślę, że każdy jest troszkę konkurs inny. On się bardzo rozrasta. Mieliśmy w tym roku blisko 200 zgłoszeń do konkursu. Trzeba było dokonać preselekcji. To nas cieszy, że coraz szerszy zasięg ma międzynarodowy ten konkurs. To jest duża satysfakcja. A czy może pan zdradzić w takim razie, jakie są jeszcze pomysły na to, jakie skoro są wnioski, konkurs się zmienia, co na przykład można by jeszcze wprowadzić w ramach tych zmian? Znaczy, głównie chodzi o sprawy repertuarowe między innymi. No, zawsze mamy problem z tym utworem współczesnym. No właśnie, jak go sklasyfikować, prawda? Jak go sklasyfikować? Wprowadziliśmy 3 edycje temu to ograniczenie, że to jest kompozytora urodzonego po 1950 roku, no ale ostatecznie wychodzi tak, że często kompozycje Schönberga czy innych kompozytorów początku XX wieku czy przełomu XIX-XX wieku są bardziej współczesne, że tak powiem modernistyczne niż obecnie powstające dzieła. Co prawda muszę też stwierdzić, że plusem jest, że powstało bardzo wiele nowych kompozycji wokalnych, czyli jest jakiś odzew ze środowiska kompozytorów, by tworzyć dla wokalistów. Dobrze, to powiedzmy troszkę o tych kwestiach repertuarowych, bo pamiętam przez lata, jak już rozmawialiśmy, to jest moje 4. prowadzenie studia festiwalowego. Chciałem zapytać, zawsze mówią państwo o tym, że czasami dobór repertuaru jest problemem, że czasami bywa tak, że młodzi śpiewacy troszkę przestrzeliwują jakby z tym swoim doborem. Czy w tym roku jest lepiej? Czy coś widać, że się zmienia i śpiewacy i śpiewaczki jakby bardziej pod swoje możliwości dobierają to, co śpiewają? Tak, świadomość wokalna i świadomość własnych możliwości wokalistów zdecydowanie wzrasta, to na pewno i to widać też po doborze repertuaru. Ja myślę, że tutaj ten konkurs jest jednym z niewielu w ogóle na świecie, gdzie jest dość duża dowolność i pole manewru dla wykonawcy. Nie jest określone dokładnie, co trzeba śpiewać. Wiadomo, że musi być utwór Mozarta, ten utwór współczesny i utwór polski, a to, czy to będą arie, czy to będą pieśni, czy to będzie aria barokowa, czy utwór współczesny, to już leży w gestii uczestnika konkursu. I to jest jeszcze jeden z elementów oceny na pewno przez jurorów, w jaki sposób potrafią skonstruować program konkursowy. W tym roku sporo laureatów jest z Azji, 2 Chińczyków, 2 Koreanki. Czy to jest jakaś ogólna tendencja, jak pan obserwuje świat operowy, że coraz więcej osób z Azji chce śpiewać repertuar zachodniej muzyki klasycznej? Tak, zdecydowanie tak. To już wcześniej było widoczne w innych jak gdyby gatunkach muzyki, fortepian czy skrzypce. W tej chwili od kilku lat jest, że tak powiem, napływ bardzo dobrych wokalistów
właśnie z Azji, z Korei czy z Chin. Co mnie uderzyło w tym roku, że do tej pory bywało tak, że oni byli bardzo dobrzy technicznie, a jednak był pewien taki dysonans z emocjonalnością. W tym roku jak gdyby są takimi pełnoprawnymi artystami i to wyraźnie słychać i to wyraźnie publiczność odbiera. Także to jest duża różnica. Myślę, że ci, że tak powiem, polscy, europejscy śpiewacy mogą czuć się zdecydowanie zagrożeni, muszą jak gdyby dalej się kształcić. A z perspektywy pańskiego doświadczenia i też z tego faktu, że jest pan Polakiem po prostu, jak pan odbiera to, o czym tyle się mówi, czyli śpiewanie przez na przykład azjatyckich wykonawców utworów po polsku? Jak sobie to uważam, że to jest bardzo dobre. Radzą sobie różnie, ale w większości bardzo dobrze. No tak jak był wykonany stosunkowo prosta pieśń Karłowicza, no zostanie mi w pamięci naprawdę na bardzo długo. Także no wielkie gratulacje. Czy no bardzo trudna aria Hanny ze Strasznego Dworu. Oczywiście można mieć zastrzeżenia do wymowy, ale naprawdę wielkie słowa uznania. Chciałem jeszcze zapytać o jedną rzecz, o której nigdy nie było tak naprawdę czasu porozmawiać, a to jest też ważne, że jednak jest ten jakby dodatkowy konkurs, czyli konkurs pieśni. Sam pan teraz wspomniał o Karłowiczu. Dlaczego w ogóle pojawił się taki pomysł i dlaczego konkurs pieśni jest czymś osobnym? To był pomysł profesor Łazarskiej. W początkach, kiedy powstawał ten konkurs, to były tam 80. lata, jak gdyby zainteresowanie polskich studentów czy polskich wykonawców liryką wokalną jak gdyby nie było zbyt duże. Poza tym w większości wykonywano pieśni Schuberta, Schumana, Wolfa czy inne w języku polskim. To jednak jest zupełnie inny świat brzmieniowy niż śpiewanie w języku oryginalnym. Inne wzorce były jak gdyby wtedy estetyczne też. Wprowadzenie tego konkursu, osobnego konkursu pieśni spowodowało, że zagraniczni wykonawcy mogli prezentować nam swoje właśnie prezentacje będące jak gdyby wynikiem najnowszych trendów europejskich w wykonawstwie właśnie muzyki romantycznej, niemieckiej liryki wokalnej szczególnie, bo to właściwie o to przede wszystkim chodziło. Także i to myślę bardzo zwiększyło też świadomość zarówno pedagogów, jak i uczestników na pewne niuanse, które trzeba realizować w tego rodzaju muzyce. Podczas prowadzenia wywiadów wiele osób mówiło, że bardzo lubią śpiewać pieśni, że to jest jakby inny rodzaj ekspresji, dzięki temu mogą pokazać niż w ariach. No więc myślę, że to jest wielki dar, że Adasari, konkurs Adasari tak bardzo różnorodnie podchodzi do śpiewaków i śpiewaczek. To jest 20. edycja. Czego by pan życzył w takim razie na kolejne 20 edycji temu konkursowi? No, żeby cały czas się rozwijał tak jak się rozwija. To jest naprawdę jeden z najwspanialszych konkursów wokalnych. I to mówię nie tylko dlatego, że tutaj co te 2 lata jestem, tylko taka jak tutaj jest atmosfera, jaka jest przychylność tutaj środowiska od strony organizacyjnej, tak jak jest to przeprowadzone, to naprawdę byłem jurorem wielu międzynarodowych konkursów. To jest jedyny, gdzie jest wszystko przygotowane na tip-top. No to by było tak dalej. Bardzo dziękujemy i oby do zobaczenia w kolejnych edycjach. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkiego dobrego.